Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam demontaż i montaż Sony Ericssona P1i. Tu widzicie usterka tego telefoniku. Ciągu tutaj reset w kółko. Tutaj w tym przypadku niestety nie posiadam boxa Sony Ericssona nowego i nie mam takiej możliwości, by tutaj brać nowy soft, bo prawdopodobnie jest to uszkodzone. Bądź jak wiecie, może coś innego, tak naprawdę nie wiem, ale nie mam takiej w ogóle możliwości, by go naprawić. Tak więc sobie zrobimy dzisiaj demontaż i montaż tego modelu. I co ciekawe, jeszcze niedawno tutaj działał prawidłowo, ale akurat musiał się zepsuć wtedy, kiedy go chciałem nagrywać. Tutaj spójrzmy na bocznej ściance. Telefon posiada tutaj klawisz skrótowy, panel internetowy, następnie gniazdo. Tutaj widzimy na kartę pamięci M2. Telefon obsługuje karty pamięci M2 Sony Ericssonowe do 4 GB, więc sobie jakoś tak w miarę jeszcze tutaj posiada tej pamięci. Spustowy aparaciku z autofokusem. Na drugiej bocznej ściance widzimy tutaj uchwyt na naszą smycz. Bardzo fajne pokrętło, takie stosowane w Sony Ericssonach z serii P, biznesówka. I tutaj jakiś skrótowy klawisz z cofania. U samej góry widzimy otwór na nasz rysik. W tym przypadku telefon tutaj posiada ciekawy rysik. To jak w paltopie prawie, że. I na samym tutaj szczycie włącznik i włącznik naszego telefoniku oraz tutaj port podczerwieni. Nasza IRDA i na samym dole port ładowania tutaj standardowy Sony Ericssonowy. Otwór na nasz mikrofonik. Tu jest taka ciekawa dioda z podświetleniem czerwonym. Jak ładujemy nasz telefonik. Ale teraz Wam się to nie uda pokazać, bo jak tutaj soft wariuje, to ciężko tutaj w ogóle cokolwiek pokazać w tym modelu. Ale sobie zobaczymy, może się uda akurat. O, widzicie, było chwilowe podświetlenie w kolorze tutaj czerwonym i nic więcej. No i nasz tył naszego telefoniku, tutaj spójrzmy, posiada 3,2 megapikselowy aparacik, tutaj dość dobrej jakości z autofokusem, jak tu pisze, diody, które wspomagają nasz aparacik nocą i które służą jako funkcja latarki. Tutaj dwie diody tego telefoniku, a może w ogóle to nie są diody, tylko flash. Tutaj być może tutaj jest flash, bo takie troszkę inne widzę. Następnie tu widzimy wygrawowany napis marki Sony Ericsson P1i. Tutaj zaślepka na nasz zasięg. Tutaj zaślepka anteny zasięgowej. Bateria jest bardzo tutaj podobna do baterii BST40, do baterii BST42. To kiedyś myślałem, że to jest ta sama bateria, ale jednak to jest inna całkowicie bateria. Spójrzmy, BST43 jest większa. Ta jest mniejsza i znacznie grubsza, ale tutaj posiada złącza podobnie jak BST33. Tutaj próbowałem tą właśnie zmieścić do Sony Ericssona K800, ale nie udało się, bo jest znacznie tutaj grubsza. Tutaj spójrzmy, te same złącza, ale jest znacznie grubsza. To byłaby fajna opcja dla Sony Ericssona K800, dlatego że posiada o wiele większą pojemność, 1120, a tutaj tylko albo aż 950. I spójrzmy sobie rok produkcji tej baterii, 2007, 41 tydzień. Pod tutaj nalepką informacyjną znajdziemy produkcja Chiny. Następnie, co ciekawego, jeszcze znajdziemy P1i. No i to naprawdę to tyle. Jak widzieliście, telefon był produkowany w 2007 roku. Tutaj posiada już 13 lat. A tutaj widzimy 2008 rok, 26 tydzień tygodnia. Taki sobie model od Sony Ericssona. Dość tutaj zaawansowany. No i jeśli chodzi tutaj o nasz panel dotykowy, tu jest oczywiście oporowy. Jeszcze nie wspomniałem o naszych klawiszach. Tutaj dość wygodne klawisze
zwyczajne i QWERTY. I klawiatura QWERTY. Tutaj widzicie 2 w 1, to naprawdę tak ona została tutaj skonstruowana. U samego góry jeszcze widzimy aparat fotograficzny, tu jest VGA i otwór na nasz głośniczek od rozmów. Teraz przechodzimy do demontażu tego modelu. Troszkę tutaj zagadałem się. Ściągamy tę klapkę, wyciągamy baterię, kartę SIM i kartę pamięci. Wyciągamy nasz rysik i teraz zabieramy się do pisania naszych śrubek. Tu mamy jedną śrubeczkę, drugą śrubeczkę i trzecią. W tym przypadku są to śrubki, już spoglądamy. PH 3.0, takiego tutaj używam Torxa. Odkręcamy sobie te śrubki. Tutaj może nam troszkę zejść przy tym demontażu, bo widzę, że wydawałoby się, że dość tutaj zaawansowany nasz model jest, ale zobaczymy, czy tak faktycznie jest. Zaawansowany pod względem demontażu. Tutaj wyciągamy i jest ok. Tutaj podwadzamy tą całą ramkę, bo widzę, że nam tutaj wyciąga. Jedziemy sobie może od samego dołu. Tutaj z jednej strony i to samo robimy tutaj z drugiej strony. I jedziemy na samą górę, tutaj na sam szczyt. O, i widzimy, nam tutaj idealnie wszystko fajnie wyskoczyło. Ta cała tutaj tylna ramka. Tutaj sobie wszystko ustawiamy w kolejności, żeby się tu po prostu nie pomylić później przy montażu. Tutaj spójrzmy. Tu mi się odbija troszkę po obiedzie. Spójrzmy sobie tutaj. Mamy jedną i drugą śrubeczkę. Tym razem troszkę innych tutaj rozmiarów. Torx T6H, więc taki potrzebujemy teraz. Tu jedna i druga, więc sobie je odkręcamy. Jedna już jest. I druga też już jest. Tutaj dość schowana ta śrubeczka tu jest. No już jest ok. Teraz spróbujemy tutaj naszą przednią obudowę wymontować. Żeby to zrobić, tutaj musimy te śrubki dalej sobie położyć, za koleją, by sobie tutaj nie zapomnieć. Tu od samego dołu sobie podwadzamy. O, widzicie, nam tutaj odchodzi. Robimy to ostrożnie, by tutaj nie uszkodzić naszej obudowy, naszych blokach tutaj zaczaskowych w żaden sposób, bo nie chcielibyśmy tego zrobić. Tutaj pewnie chcemy zapewne tutaj wymienić nasz dotyk. Tak przynajmniej myślę, że chcecie zrobić. No i wyciągamy tutaj, jeszcze delikatnie sobie podwadzimy, może żeby te nasze zaczaski górne nie ucierpiały zbytnio. I tutaj mamy wymontowane poprawnie naszą przednią obudowę. Sobie jedziemy dalej oczywiście, za kleją. I teraz spójrzmy, mam tutaj nakładkę klawiaturki. Płytka nakładki klawiaturki odsłaniamy i tu mamy kolejne śrubeczki. Takie same jak przed chwilą odkręcaliśmy. Więc sobie je odkręcamy. Tutaj dość oporowo się one odkręcają. Są tutaj znacznie inne. Spójrzmy. Takie z grubszym grzybkiem. Jedziemy sobie za koleją. Blaszka tutaj mocująca. Tutaj będziecie z powrotem zakładać tę blaszkę, a to w sumie Wam pokażę. Tutaj musimy, tak samo jak było tutaj zgięcie, założyć i z powrotem sobie tutaj założyć. Tak jest. Tutaj odrywamy naszą tutaj płytkę klawiaturki. Nasz wyświetlacz w tym przypadku jest bardzo tutaj prosto wymienny. Tutaj wystarczy go podwadzić.
spójrzcie, tu jest duży rozmiar nasz wyświetlacz. Tu jest wyświetlacz wraz z dotykiem. Tutaj widzę, temperatura jest znacznie wysoka. W telefonie muszę obniżyć troszkę jasność, bo mi przerwie nagrywanie. O, troszkę sobie zmniejszyłem. Nasz wyświetlacz jest OK. I teraz sobie jedziemy dalej z tym montażem. Tutaj zaklejemy, oczywiście, tak wspomniałem, układamy sobie wszystkie elementy, by nie zapomnieć. Zmieniamy sobie nasz Torx z powrotem na krzyżakowy i odkręcamy jedną, drugą, trzecią i czwartą śrubkę. No jak widzicie, telefon jest, no troszkę jest zaawansowany pod tym względem. Także jest co przy nim robić przy tutaj demontażu. Wszystkie już zostały odkręcone. To teraz sobie podwadzamy w takim miejscu, by tutaj nie uszkodzić żadnych elementów na płycie głównej. Tutaj sobie tu jedna blokada. Tu jest w sumie druga blokada. Podwadzamy. I pod spodem jest jeszcze coś, bo nam tutaj blokuje. Jest tu jeszcze taśma. Taśma, która tutaj łączy jakieś elementy. Podwadzamy tą taśmę. I jest OK. Na razie sobie odkładamy. No i spójrzmy tutaj na płytę główną. Płyta główna tutaj dość dużych rozmiarów. Tu mamy nawet napis Sony Ericsson na płycie. Tu jakieś wzorki dodatkowe. Odwrót płyty, to się pokrętło, zawsze mnie to ciekawiło, na jakiej zasadzie to pokrętło się działa. I teraz sobie mogę tutaj zobaczyć. Tutaj sobie obkręcamy, a jak klikamy, to tutaj jest klawisz, który naciska na tą membrankę. To nie wiem, czy widzicie. Tutaj głośnik główny jest, widzę, przyklejony do płyty głównej. Tak sobie go szybko nie wymontujecie, ale nie jest to trudne. Tak samo aparacik też musimy tutaj podwadzić, wyciągnąć sobie. Co ciekawe, tu widzę, prawdopodobnie nasz podładowanie jest prostowymienny. O, bajecznie prosto, możemy go wyciągnąć. Bardzo się z tego powodu cieszę. Więc sobie odłożymy na bok. Dobra. I co tu jeszcze moglibyśmy wymienić? No, tutaj mam jeszcze głośniczek od rozmów. Tutaj podwadzamy, tutaj podwadzamy i tutaj podwadzamy. Głośniczek od rozmów. Kładziemy sobie dalej na bok. I tu nasza goła płyta już. Sobie odkładamy. Tu jeszcze możemy wymontować w naszym korpusiku. Tutaj spójrzcie, co tu jeszcze moglibyśmy wymontować. Tutaj zmieniamy nasz Torx z powrotem na gwiazdkowy i tu widzimy jedna, tu druga śrubka. Jedna i druga. Sobie odkładamy na bok te śrubeczki. Tutaj tasiemka, widzę, oderwiemy ją. Tasiemka naszych klawiszy bocznych. I tutaj nasz slot karty pamięci. Karty pamięci i karty SIM. Tutaj widzicie, łatwo wymienny, więc sobie spokojnie możecie go wymienić tutaj bez problemu w tym telefonie. Tutaj jeszcze co byśmy wymienili? No chyba już nic. Tylko i wyłącznie wibracje, a tak to już wszystko widzicie wymontowane. Tu jeszcze Wam pokażę, jak to wszystko wygląda na części wszystkie. Tu od początku. Dobra, jedziemy sobie z powrotem z ponownym montażem tego telefoniku. Zakładamy tutaj na swoje miejsce troszkę może obniżę jeszcze nasze porty.
Przykręcamy nasze śrubeczki. Tak mi się przypomniało, tam 10 lat temu zawsze szukałem takich poradników na internecie. Właśnie jak zrobić demontaż, jak zrobić demontaż, a teraz sam to robię. Przykręcamy te dwie śrubeczki. Tutaj mocujemy na swoje miejsce tą taśmę. Tutaj mocujemy i zakładamy tutaj w tym rowku. Tutaj tasiemka już jest. Teraz na naszą płytę główną montujemy z powrotem na swoje miejsce tutaj ten głośniczek od rozmów jest. Tutaj fastport ładowania jest i mocujemy tutaj, tu jest pokrętło, także naszą tasiemkę na swoje tutaj miejsce. Tutaj widzicie, ja już zamocowałem tę tasiemkę, więc sobie z powrotem składamy. Tutaj wpinamy w to miejsce i układamy naszą płytę tak, jak być powinno. Teraz my możemy tutaj śmiało sprawdzić, że klawisze boczne czy działają prawidłowo. Jeśli działają, klikają, to jedziemy sobie dalej z naszym tutaj montażem. Zmieniamy sobie naszego tutaj Torxa i wkręcamy jedną, drugą, trzecią, czwartą śrubkę. To już 17 minut, naprawdę sporo. Staram się robić to powolutku dla osób, które pierwszy raz taki telefonik naprawiają. No i myślę, że Wam tutaj jakoś w miarę możliwości pomogłem. Jest. Teraz wyświetlacz. Tutaj. Domykamy go. Klawisze nasze tutaj w swoje miejsce. Teraz zginamy tutaj taśmę i domykamy tą całą blaszką. I teraz na tą blaszkę przykręcamy śrubki. Tutaj te dwie, które wcześniej zostały odkręcone. Tutaj z tymi kapelusikami grubymi. Tu jest jedna. I tu jest druga. Jest ok. Zakładamy sobie z powrotem tutaj na swoje miejsce. Tutaj w tym miejscu. Jest ok. Tutaj wszystko już raczej mamy. Więc teraz sobie zakładamy naszą nakładkę klawiaturki. Zakładamy naszą przednią obudowę od samej góry. Tutaj sobie nie trafiłem, ale sobie przesunę jeszcze raz. O. I mocujemy to na wszystkich naszych zaczaskach z wszystkich stron. Jeśli już jest, teraz telefonik odwracamy i przykręcamy tutaj nasze dwie śrubeczki. To były śrubeczki te bardzo długie. To naprawdę to są te najgrubsze i najdłuższe śrubeczki, główne tego telefoniku. Już są. Zakładamy nasz tył.
tutaj od samej góry. Tak jest. No i jedziemy sobie naszymi blokadami tutaj z jednej strony i z drugiej strony robimy to samo. Sobie sprawdzamy, czy wszystko nam idealnie dochodzi. Jeśli dochodzi, tutaj nam wypadła jeszcze zaślepka naszej antenki zasięgowej. Jest. Zmieniamy sobie Torxa na krzyżaka i przykręcamy 3 śrubeczki. Tu jest jeden. Drugi. I tutaj trzeci. Wkładamy naszą tutaj baterię, wkładamy naszą tylną klapkę, nasz rysik. No i to wszystko, jeśli chodzi tutaj o poprawny demontaż i montaż Sony Ericssona P1i Elema. To jak widzieliście, dość zaawansowany telefonik pod względem demontażu i montażu, 2 w 1 również tego modelu. No myślę, że sobie z tym pranikiem spokojnie poradzicie. Zawsze jeśli próbujecie robić demontaż czy naprawy tego typu telefonów, takich troszkę bardziej zaawansowanych, zawsze to róbcie wypoczęci, z czystym umysłem, jasnym umysłem, by tutaj nie zrobić drugiego głupstwa, by przy okazji tutaj nie szkodzić innych elementów, na przykład przy wymianie naszego dotyku czy wyświetlacza. Także polecam od siebie ten filmik. Na pewno sobie z nim tutaj poradzicie. Dzięki za oglądaniu tego filmiku. Zachęcam Cię również do subskrypcji mojego kanału, do stawienia łapki w górę oraz komentarza pod tym filmem oraz również do oglądania moich filmików w całości. Dzięki temu wspierasz mój kanał. Cześć.